Od 16 roku życia prowadzę doświadczenia z moim ciałem. Nie chcę tutaj się zagłębiać w temat, dlaczego tak robię, dlatego że to jest temat dosyć obszerny, ale dla mnie ważny, więc właściwie wcześniej już zacząłem. Jedną z rzeczy, którą robię tutaj będąc na Ziemi, to jest rozpowszechnianie informacji, które mają pomóc ludziom przywrócić naturalne warunki życia na Ziemi. Jedną z takich rzeczy, która może być dla wielu ludzi naturalna, to jest życie takie, w którym człowiek nie potrzebuje niczego z zewnątrz, czyli przestaje być jak gdyby czymś, co ciągnie energię. Zamienia się w czymś, co można by nazwać słońcem. Taki człowiek jest wtedy niezależny od czegokolwiek i od kogokolwiek. No i jednym z takich etapów na drodze do tej pełnej wolności jest życie, w którym człowiek nie potrzebuje pokarmu, nawet nie potrzebuje picia. Niektórzy idą dalej, nie potrzebują oddychać, niektórzy idą dalej, nie potrzebują temperatury odpowiedniej do tego, żeby istnieć w doskonałej formie fizycznej. Więc prowadząc te doświadczenia, o ile pamiętam dobrze, to było kiedy miałem 16 lat, postanowiłem pościć, żeby zobaczyć, jak to jest, jak się pości. Akurat się tak złożyło, że byłem wtedy chory i wiedziałem, że post jest jedną z kilku najskuteczniejszych metod na Ziemi do tego, żeby uleczyć ciało, więc po prostu postanowiłem doświadczyć postu. No i przez 4 doby nie jadłem, wtedy chodziłem do szkoły, była zima, o ile dobrze pamiętam, i nie jadłem dłużej. Choroba oczywiście po 2 dniach ustąpiła, ale mi się to podobało, więc pościłem jeszcze dalej. Pościłbym dłużej, z tym, że nacisk moich rodziców był tak silny, że w 4 dobie po prostu nie byłem w stanie już im się przeciwstawiać i wróciłem do jedzenia z bardzo ciekawym doświadczeniem, że post leczy bardzo szybko. I później prowadziłem wiele innych doświadczeń. Myślę, że jest ich ponad 100 w tej chwili, przez 30 kolejnych lat, aż do dzisiaj, z odżywianiem, z dietami, z samoleczeniem. I jednym z takich doświadczeń, które mnie bardzo zainteresowało, to było życie zupełnie bez jedzenia. Zacząłem go w lipcu 2001 roku, kiedy to postanowiłem po prostu odstawić jedzenie. Dzień wcześniej, może parę dni wcześniej, 20 któregoś, powiedzmy tydzień wcześniej, postanowiłem doświadczyć życia bez jedzenia. Ale nie czyniłem żadnych przygotowań fizycznych, tylko psychiczne. Po prostu programowałem już instynkt, ciało w tym kierunku. I pamiętam, że ostatniego dnia czerwca zjedliśmy pizzę. Tak się najadłem, że aż mnie brzuch bolał. I od 1 lipca powiedziałem, starczy i żyję teraz bez jedzenia. Chcę doświadczyć, jak to działa na moje ciało. Zanim to zrobiłem, to miałem za sobą już kilkadziesiąt postów o różnej długości. Więc pierwsze kilka tygodni życia bez jedzenia nie były czymś nadzwyczajnym. Był to po prostu post, jak jeden z wielu poprzednich. Natomiast już po 2-3 miesiącach, nawet po miesiącu już, to stawało się życiem bez jedzenia. Z tym, że ja nie żyłem 100% bez jedzenia, ponieważ były sytuacje, szczególnie rodzinne, kiedy rozważałem, co jest gorsze, odmówić zupełnie jedzenia i spowodować z tego powodu niezadowolenie i nieprzyjemne energie, czy wziąć to jedzenie i zaburzyć ten proces życia zupełnie bez jedzenia. Więc były takie sytuacje, jak na przykład wyjazd do rodziców, którzy mieszkają daleko, z którymi się rzadko kiedy widujemy, na Boże Narodzenie, kolacja wigilijna, czy 7 urodziny mojego syna i tak dalej. Było kilkadziesiąt takich sytuacji, w których
jadłem, czyli przerywałem ten proces. Prawie zawsze były to sytuacje związane z otoczeniem, z ludźmi, z przyjaciółmi, wśród których przebywałem. U mnie spowodowało to cierpienia później, które się objawiały oczywiście perturbacjami w układzie pokarmowym, ale trwało to tylko kilka dni, więc nie był to specjalny problem, było to tak zwane mniejsze zło. W każdym razie przez te prawie 2 lata, kiedy żyłem bez jedzenia, bez jedzenia i bez picia, tak? Nie bez picia, tylko bez jedzenia. Bez picia miałem okresy, które trwały tydzień, może 8 dni, może 10 dni. Natomiast tak, piłem różne rzeczy, herbata, tak jak teraz na przykład soki owocowe, woda. To było też bardzo nieregularne. To też zależało od sytuacji. Ja tego nie potrzebowałem. Jeżeli piłem coś, to też była część doświadczenia. Jeżeli piłem coś, co zawierało więcej składników niż samą czystą wodę, na przykład herbata, która była posłodzona, to czułem, że ciało bardzo źle to znosi. Występowały potem bóle głowy, złe samopoczucie, osłabienie i tak dalej. Najlepiej było z wodą, bo wtedy te efekty odczuwalne, fizyczne były najsłabsze. Najlepszy był czas oczywiście życia zupełnie bez wody i bez picia.